Z mojej perspektywy dzisiaj kluczowym jest komunikacja, informacja, bo od tego się zaczyna. Natomiast wraz z otrzymaną informacją to jest szybkość naszego działania. Czyli wracamy troszeczkę do tego, co dzisiaj było na panelu. Czas i szybkość reakcji i elastyczność, bo nie ma innej przyszłości przed nami i to jest jedyny kierunek. A z tym jest związane podejście, z tym jest związana świadomość, bardzo transparentna komunikacja z naszymi klientami, tak aby móc spełnić ich oczekiwania. Patrząc na te 20 lat, które już za nami, zacznę może od tego, że zaczynaliśmy bez działu, który opiekował się szeroko rozumianym zarządzaniem projektów i ich realizacją, więc to też pokazuje bardzo dużą ewolucję w tym temacie. Następnie zbudowaliśmy ten dział i zaczynaliśmy od takich głównych trendów, które były związane z takim zarządzaniem tradycyjnym. Mam na myśli tutaj podejście waterfallowe. W tamtym czasie, w momencie kiedy stworzyliśmy zalążek, tak bym to nazwał, działu zarządzania projektami, przeważało zarządzanie klasyczne, waterfallowe, które było również efektem zamrożonych dokumentacji produktowych, w zasadzie sztywnych harmonogramów, i cała praca skupiała się w dużej mierze na kontroli, raportowaniu, utrzymywaniu tego w stabilnej kondycji i minimalizacji ryzyk. Z uwagi na zmieniające się w zasadzie warunki brzegowe, wynikające w głównej mierze z warunków rynkowych, oczekiwania naszych klientów zdecydowanie się zmieniły. Spowodowało to również to, że wprowadziliśmy u nas metodykę zarządzania projektami. Jest ona metodyką hybrydową, to też wynika ze specjalizacji, w której się obecnie poruszamy. Natomiast pozwoliło nam to w dużej mierze zaopiekować bardziej kompleksowe, elastyczne systemy automatyzacji, jak również odpowiedzieć szybko, zwinnie na zmieniający się świat dookoła nas, a tym samym zmiany, które były wymagane również w ramach naszych realizacji. Generalnie ilość zmian, która dzisiaj występuje w projektach, w stosunku do tego, o czym wspominałem na początku, jest w zasadzie nie do porównania, bo tych zmian wcześniej było, jak były, to były bardzo sporadyczne przypadki i nie wiązały się z tak dużymi zmianami. Natomiast dziś nasze układy, systemy produkcyjne są regulowane czy rozwijane, może to jest bardziej słuszne słowo, rozwijane równocześnie z produktem, czyli przechodzimy na realizację równoległą z rozwojem produktu samego i naszych linii. Także tak reasumując, ewolucja zarządzania projektami przeszła z takiej statycznego sposobu zarządzania na adaptacyjny i to jest chyba kluczowa różnica, jeżeli chodzi o samo podejście i świadomość tego, w jaki sposób działamy z tymi projektami. Natomiast bez znaczenia, na pewno nie bez znaczenia jest też rola kierownika projektu, który w pierwszym momencie naszej działalności w dużej mierze skupiał się na raportowaniu i kontroli. Dziś tak naprawdę jest liderem zespołu, który spaja całość łącznie ze wszystkimi interesariuszami, nie tylko wewnętrznymi, ale i zewnętrznymi, w tym oczywiście naszych klientów. Czyli ten background techniczny, bo to jest bardzo mocno tutaj oczekiwane w naszej działalności, jest bardzo mocno wsparty umiejętnościami miękkimi, czyli zarządzanie, spajanie, integracja zespołu interdyscyplinarnego, który ma do swojej dyspozycji w ramach realizowanego projektu. Także mówiąc o sposobie statycznie do adaptacyjnego, natomiast też rola samego kierownika projektu bardzo mocno się rozwinęła i jest kluczową rolą też w ramach szybkości reakcji na otaczające nas środowisko.